bo Czechy to nie tylko Praga. Opowiemy o polsko-czeskim królu, który wybijał średniowieczne euro. Chłopcu, którego jeden strzał zmienił nie tylko jego życie, ale i całego miasta. O pałacu, który ma blisko ćwierć kilometra, a także o kaplicach pełnych czaszek. Zwiedzamy Kutną Horę i jej okolice. Był zwykły dzień jak co dzień. Nic nie zapowiadało nowej przygody. A tu pewien mnich znalazł w ziemi bryłkę srebra. Tak zaczyna się historia Kutnej Hory. Czy coś wam to przypomina? Nam zdecydowanie tak, bo właśnie tak zaczyna się historia naszego rodzinnego miasta, Karlowskich Gór. Tylko że u nas był to chłop rybka. Tak w obu miastach zaczęła się prawdziwa gorączka srebra. W Czechach działo się to wcześniej, bo w XIII wieku, ale prawdziwy rozkwit przyniosło późniejsze stulecie. Znaczenie miasta wciąż rosło, aż stało się jednym z najbogatszych miast Europy. Nie ma się co dziwić, wszak 30% europejskiego srebra wyrywano właśnie w podziemiach Kutnej Hory. Opowiada o tym czeskie Muzeum Srebra, które mieści się w dawnym zamku. Trasa srebrnego szlaku podzielona jest na dwie części. W pierwszej przewodnik po czesku lub angielsku opowiada o historii miasta. Ogromny kierat napędzany końmi jest oryginałem z XVI wieku, choć pochodzi z innej kopalni. Jednak wiele podobnych maszyn pracowało tutaj przed wiekami. Najciekawsze jest jednak pod ziemią. Dobra, idziemy na grupę. Kto nie rozumie, do kopalni. Przyozdobieni w szlafroki, znaczy się robocze kitle, schodzimy do podziemi. Z tych skał gwarkowie wyrywali ziemi rudy srebra. Korytarze są wąskie, miejscami mają zaledwie 40 cm szerokości i tylko 120 cm wysokości. Jeżeli więc odczuwasz dyskomfort w ciasnych przestrzeniach, to lepiej zostań na powierzchni. Ale tak właśnie pracowano w średniowieczu. Było to niebezpieczne, choć i zarazem dobrze opłacane. Imagine you are working here with this slide. Can you imagine? Now I have to ask you, do you know what color the silver ore had, what they were looking for? It wasn't silver. Green? No. Black. Yes, black. Here under Kutna Hora, especially black. Looking for a black ore in this darkness pretty hard. But they had advantage. They were working with the silver ore when they were kids, so they knew what they were looking for. Król czeski, jak i polski Wacław II na początku XIV stulecia zarządził reformę monetarną. Tak urodził się grosz praski, oficjalna moneta Czech i Polski. Ten srebrny pieniążek był najmocniejszą i najbardziej popularną monetą w całej Europie przez 2 stulecia. Dziś mówi się o nim prekursor euro, a był wybijany we włoskim dworze. Co ciekawe, pracownicy wybijający monety mieli zaszyte kieszenie, ale nadzorcy już niekoniecznie. A wiecie, że Jagiellonowie panowali również w Czechach? To właśnie we włoskim dworze, który widać za mną, polscy magnaci namówili Czechów, by Władysław, syn Kazimierza Jagiellończyka, zasiadł na tronie. Władał też Węgrami i Chorwacją. Później królował tu również jego syn Ludwik. Do dziś w jego wnętrzach można podziwiać malowidło, które przedstawia starania Polaków. Ale przerwijmy na chwilę historyczną część naszego opowiadania o mieście i pospacerujmy jej pięknymi uliczkami. Rok wcześniej mieliśmy przyjemność spacerować po innym uroczym mieście, Ołomuńcu, i tam postawiliśmy tezę, że to najpiękniejsze miasto w Republice Czeskiej. Kutna Hora może śmiało z nim konkurować, ale jako że jest zdecydowanie od niego mniejsza, wygrywa w kategorii małych miast. W zasadzie wszędzie tutaj blisko, bo najciekawsze zabytki znajdują się w promieniu 500 metrów. Nie ma tu dominującego rynku, choć takim może wydawać się plac Palackiego, z licznymi restauracjami i pubami. Jednak nam bardziej przypadł do gustu długi i wąski plac z kolumną morową, upamiętniającą epidemię dżumy. Za nią wyrasta wspaniały kamienny dom, będący oddziałem Muzeum Srebra, a dalej obszerna i niezwykle zdobna kamienna studnia. Nic dziwnego,
Woda w średniowiecznych miastach nie była dostępna w domach, więc studnia była przy okazji miejscem spotkań. A że miasto było bogate, to czemu nie zrobić z niej dzieła sztuki? A jeżeli o wybitnych dziełach mowa, to otwiera się przed nami prawdziwa perła, wpisana na listę UNESCO. Kościół wyrastał powoli na barkach podziemnych pracowników. A jak gwarkowie i górnicy, to oczywiście kult świętej Barbary. Znane nam to jest również i z naszego Śląska, bo i u nas otacza się tę świętą wielką czcią. Już w XIV wieku postawiono tutaj okazałą świątynię poświęconą tej patronce, ale jako że srebra zabrakło, to budowa się znacząco przedłużyła. Tak naprawdę ukończono ją dopiero w zeszłym stuleciu. Dziś często piszą o nim mylnie, że to katedra. Biskup nigdy tu nie rezydował, więc to jest zwykły, choć niezwykły kościół. W XVI wieku tutejsze kopalnie zalewała woda, z którą górnicy nie potrafili sobie poradzić. Tak więc srebro wciąż tkwi pod wodą, ale jest niedostępne. Wnętrza świątyni można zwiedzać odpłatnie. Polecamy Wam gorąco, bo nas urzekły. Surowość lokalnego piaskowca oraz piękne naścienne malowidła przywodzą mi na myśl wspaniałe angielskie katedry, które, jak wiecie z poprzednich naszych filmów, uwielbiamy. Na stropie odznaczają się kolejne etapy tworzenia świątyni. Co nietypowe, można tu wejść na obszerny chór, by podziwiać nie tylko rzeźby i prezbiterium z góry, ale również taras z pięknym widokiem na kościelne ogrody. Mówi się, że święta Barbara zginęła tragicznie. Za to, że nawróciła się na chrześcijaństwo, najpierw zamknięto ją w wieży, a gdy to nie poskutkowało, to ścięto ją. A najgorsze jest to, że dokonał tego jej własny ojciec. Właśnie dlatego często przedstawia się ją z mieczem u boku. Po wyjściu z kościoła możesz wstąpić jeszcze do surowej kaplicy Bożego Ciała, w której planowano stworzyć kostnicę na wzór Sedleckiej, ale o tym nieco później. Przy białym, wystawnym gmachu dawnego jezuickiego kolegium spacerować można tarasem z przepiękną galerią 12 barokowych rzeźb. To jest najbardziej popularne miejsce, po którym musisz się przejść. My wracaliśmy tu kilka razy. Ale najlepsze zdjęcia na kościół i gmach jezuicki uchwycisz o poranku zza włoskiego dworu nad tarasami. Po szczegóły, mapki i zdjęcia zapraszam na nasz blog. Tymczasem wróćmy do poczciwego mnicha, od którego wszystko się zaczęło. Znalezioną bryłkę srebra mnich przyniósł właśnie tutaj, do klasztoru w dzisiejszej dzielnicy Sedlec. Kutnej Hory jeszcze wtedy nie było. To suarium, czyli kaplicę czaszek, zdobi dziś 60 000 szczątków ludzkich, o ile ozdobą można to nazwać. Niestety wewnątrz nie można robić zdjęć ani wykonywać filmów, ale serdecznie to miejsce Wam polecamy, a my pokażemy Wam zdjęcia innych autorów. Jak szczątki tutaj trafiły? Zmarłych grzebano na klasztornym cmentarzu. Po zarazie pochowano tu 30 000 ciał, a kolejne 10 000 to zmarli podczas wojen husyckich. Cmentarz tak bardzo się rozrósł, że postanowiono go zlikwidować, a szczątki przenieść do kaplicy. Tam stworzono prawdziwe dzieło sztuki, więc koniecznie tu zajrzyj. To najcudowniejsze i najbardziej efektowne osuarium, jakie widzieliśmy, a w Czechach trochę ich powstało. W tym filmie pokażemy Ci wnętrze innej kostnicy, więc zostań z nami do końca. W Sedlcu wyrasta właściwa katedra kutnochorska. Legenda mówi, że kościół świętej Barbary był tak wystawny, żeby właśnie z nią konkurować. I musimy przyznać, że choć obie są wpisane na listę UNESCO, to ta jest mniej zdobna i mniejsze wywołuje emocje. Ale tutejszą ciekawostką jest możliwość przejścia ponad jej sklepieniem. Na poddaszu urządzono bowiem wystawę obrazów lokalnych artystów. Jeżeli już jesteśmy na obrzeżach miasta, to pokonajmy jeszcze dodatkowe 5 kilometrów, by dojechać do Kaciny i rozległego, pięknie położonego pałacu.
Choć w nazwie pojawia się zamek, to tak naprawdę jest to pałac, tyle że bardzo okazały. Powstał w XIX wieku dla rodziny Chotek, bardzo ważnej w historii Czech. Jej wielkość pokazuje już ogrom tej budowli. Od krańca do krańca liczy aż 230 metrów. Pałac jest naprawdę okazały i przywodzi na myśl najwspanialsze polskie i europejskie rezydencje. Z rodu Chotek pochodziła Zofia, żona arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga. To jej życie oraz jej małżonka zakończył serbski nacjonalista w Sarajewie, co stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej. Pałac można zwiedzać odpłatnie, ale niezwykle klimatyczna, surowa kaplica, która nigdy nie została ukończona, jest dostępna za darmo. Tutaj koniecznie wejdźcie. Za pałacem roztacza się wspaniały, romantyczny ogród, w którym można urządzić sobie taki okolicznościowy piknik. Romantyczny, jak to drzewiej bywało, poczuć się trochę jak w czasach jeszcze przed wojnami. Tutaj co jest przygotowane? Mamy sałatkę, owoce, deserki, a nawet szampan, oczywiście bezalkoholowy, bo poruszamy się samochodem. Koszyk pełen zdrowych dobroci dostaliśmy w tutejszej kawiarni. Muszę przyznać, że tę chwilę romantycznego odpoczynku w tak wspaniałych okolicznościach zapamiętamy na długo. Bardzo często zwiedzamy przeróżne miejsca, wnikając w ich opowieści i historie, a zbyt rzadko cieszymy się i żyjemy tymi miejscami. A przecież dla takich właśnie chwil warto żyć. Obiecałam wam kaplicę Czaszek, więc czas ruszać dalej. Około 12 km na północ od Kutnej Hory zawitaliśmy w innym królewskim mieście. Bogactwo Kutnej Hory promieniowało na okolice, również na miasto Kolin, które cieszy się tak pięknym rynkiem. Zanim pójdziemy do gotyckiego kościoła świętego Bartłomieja, odwiedzimy synagogę, bo nie nadaremno Kolin nazywany jest Jerozolimą nad Łabą. Żyła tu duża społeczność żydowska. Oczywiście II wojna światowa przerwała ten etap rozwoju miasta. Stworzono tu spore getto, ale co ciekawe, tutejsza wczesnobarokowa synagoga ocalała. Przewodnik nam powiedział, że stało się tak dlatego, że nie było jej widać z ulicy i przez to nie przeszkadzała nazistom. Tak przetrwała i dziś jest jedną z najstarszych w Czechach. Urządzono w niej wystawy przypominające o tej trudnej historii. Smutne wątki przywołuje również stary Kirkut, ale do niego dotarliśmy zbyt późno i był już niedostępny. Wróćmy jednak do majestatycznego kościoła, który pamięta XIII wiek. Wiąże się z nim smutna i prawdziwa historia Janka Zimy, chłopca, któremu w wieku 12 lat załamał się świat. Feralnego dnia postanowił zapolować na ptaki siedzące na drzewie przy kościele. Strzał przyniósł ogromne nieszczęście. Drzewo się zapaliło, a od niego dach kościoła i w efekcie całe miasto. Chłopak przeżył, ale został oskarżony o wywołanie kataklizmu. Skazany na wiele batów przeżył, ale jego rodzina się od niego odwróciła. Odmówiono mu też pracy i strawy. Tak został żebrakiem na całe życie. Czy szczątki ofiar tego pożaru odnajdziesz w tutejszej kaplicy Czaszek? Z pewnością tak, bo tutejszy cmentarz został zlikwidowany w XIX wieku, tworząc ten przejmujący wystrój osuarium. Wywarło ono na nas duże wrażenie, podobne jak to w Kutnej Horze, choć tamto jest dużo większe i jeszcze bardziej przejmujące. Mimo nieszczęść, Kolin powstał ze zgliszczy i cieszy oko urokliwymi zaułkami, zapraszając turystów. Choć przyznamy, że mógłby to uczynić lepiej, gdyby skuteczniej wykorzystano piękne położenie nad rzeką. Brzegi Łaby są przyjemne, ale można by je piękniej zagospodarować, by ogólny obrazek jeszcze bardziej zachęcał do niespiesznych spacerów. W kolejnych odcinkach naszej podróży po środkowych Czechach zabierzemy Was do najpiękniejszej wiejskiej rezydencji, która przeobraziła się w najwspanialszy zamek w Czechach, i do przepięknej jaskini. Wyjdziemy też innym na głowę. Także subskrybuj kanał i do zobaczenia.